To oczywiście wygląda jak wygląda, tak? Ale chcę wam pokazać to, co jest takim minimum dla ZOK, żeby prosperowało i żeby nie splajtowało. Ale są strasznie irytujące. Abru, abru, fela, mup. Hej wszystkim, ja jestem Black Zebra, a to jest kolejny odcinek Planet Zoo i w tym odcinku będzie coś wyjątkowego, ponieważ nie będzie to budowanie żadnych wybiegów ani praca w moim zoo, a raczej coś na zasadzie takiego tutorialu, czyli jak w ogóle to zoo prowadzić i jak zacząć, co jest potrzebne, jacy pracownicy, jakie budynki i tym podobne. Okej, mamy nasze zoo, jest totalnie pusto, nic tu nie ma poza wejściem, które zależy jaki biom wybierzemy, no to takie nam się tu główne wejście zrobi. W tropikach wiadomo będzie miało wygląd tropikalny, w tundrze taki bardziej zimowy. No i teraz tak, pierwsze co nam się już wyświetla to właśnie alerty dotyczące budynków i dotyczące pracowników. No i to co tutaj się wyświetla, no to tak naprawdę no, jest po prostu potrzebne. Chociaż szczerze mówiąc bez niektórych rzeczy dałoby radę grać, ale nie byłaby to już taka sama rozgrywka i pewnie w późniejszych etapach mielibyśmy problemy, czyli na przykład budynek technika, który dba o ogrodzenia i inne sprzęty takie tutaj elektryczne, czy na przykład centrum badawcze, gdzie jeżeli zwierzę zachoruje, no to możemy wtedy zbadać jakąś chorobę, żeby to zwierzę wyleczyć. Czyli tak, najistotniejsze no to co w sumie mamy, więc sobie wystarczy tutaj kliknąć i od razu nam ten budynek się pojawi do zbudowania, więc po prostu to zbuduję. Oj, za szybko klikam. Dobra, mamy centrum badawcze, mamy kwarantannę. Ja na początek naprawdę polecam zbudować te podstawowe warianty tych budynków, czyli bez żadnych skórek, najprostsze, najtańsze po prostu budyneczki, pomieszczenia socjalne. No tych pomieszczeń, szczerze mówiąc, ja zaczęłam stosować taki patent, że te pomieszczenia socjalne stawiam gdzieś w pobliżu wybiegów, na przykład jedno pomieszczenie socjalne na 2 wybiegi, tak, żeby ci pracownicy mieli gdzie odpocząć i byli zadowoleni. Chodzi tutaj o dozorców, którzy no, pilnują tych naszych zwierzątek, tak? A przepraszam, to jest budynek dozorcy, a pomieszczenie socjalne jest dla wszystkich pracowników, ale też dobrze jest mieć dużo tych budynków, tak? Tych tutaj 2. No i technik też wiadomo, żeby nie musiał z początku zoo gdzieś biec na sam drugi koniec, żeby naprawić nam jakieś urządzenie, bo będzie awaria i jeżeli za długo ta awaria będzie, no to będą problemy, tak? Bo na przykład w poprzednim odcinku to co było, że miałam brudną wodę, zwierzęta mi chorowały, bo ja totalnie zapomniałam, że trzeba postawić takie coś do uzdatniania wody, a to czasami trzeba też konserwować niestety, albo istety, bo to dodaje realizmu, jak i wszystko inne. No i tutaj mamy naszego weterynarza, także mamy tutaj kompleks budynków, no i oczywiście wiadomo, trzeba to połączyć ścieżką, no i też ścieżki są bardzo istotne. Jeżeli nie chcemy, żeby goście nam się tutaj kręcili po tych ścieżkach, budujemy ścieżkę po prostu dla pracowników i nikt, żaden z gości nie będzie nam tutaj już łaził. Musimy to oczywiście połączyć też z tą główną, więc ja przejdę na te główne. Szerokość 6 metrów, włączę sobie siatkę i wybiorę sobie do czego ma się to odnosić, czyli tutaj do tego punktu. Dzięki temu mogę sobie tworzyć naprawdę ładne, pełne tutaj ścieżki. O, nie widzę, mi kamera zasłania. Ja sobie trochę to skasuję. Wejdźmy znowu w trasy. O, zbudowałam brzydką betonową, no ale trudno, już niech taka będzie. Ok, coś takiego, żeby mieć tutaj jakieś, no nie wiem, takie, wiecie co, takie centrum takie, no, nie wiem jak to nazwać. Centrum drogi. No i usunęłam sobie niechcący ścieżkę. Mój błąd, Boże Święty. No nie. Dobra, trudno już będzie takie. Prawym przyciskiem myszy coś kasujemy i niestety często mi się zdarza, że kasuję sobie coś, co przed chwilą zbudowałam. Dobra, mamy budynki. Wiadomo, w tych budynkach pracują ludzie, więc na pewno trzeba będzie zatrudnić pracowników. I pracowników mamy tutaj w zoo, w zakładce personel. Na początek każdego naprawdę po jednym, nie więcej, nie ma sensu dawać ich po prostu w większej ilości. W późniejszym etapie można sobie dołożyć na przykład sprzedawców i weterynarzy i dozorców, tak, żeby po prostu oni nie byli przemęczeni. Bo tutaj też jest taki fajny panel właśnie z tymi pracownikami i tutaj pokazuje się energia. Jeżeli często mamy na czerwono, tak, że on jest chodzi niewyspany ciągle, to znaczy, że on nawet nie ma kiedy się wyspać, bo cały czas musi doglądać zwierząt, tak?
No tutaj zadowolenie jest słabe, ale nie wiem dlaczego. Można im dawać podwyżki, czego ja oczywiście nigdy nie robię, bo wolę mieć 10 na przykład dozorców, ale z najmniejszą tak minimalną płacą. Oni są zadowoleni, bo jest ich dużo, więc odpoczywają, nie są przemęczeni i to totalnie wystarcza. Nic nie trzeba im tam więcej dawać. Brak strefy roboczej. To też jest spoko opcja. Można sobie tak jakby przydzielać im strefę roboczą, na której będą oni pracować i na przykład taki technik nie będzie nam biegł na drugi koniec zoo, tylko będzie się zajmował tą strefą, do której go przydzielimy w tych budynkach. Teraz przydałoby się jakieś zwierzę, ale ja nie chcę tutaj robić naprawdę jakiegoś teraz specjalnie wybiegu ze zwierzętami, więc weźmiemy po prostu jakieś tutaj zwierzę do ekspozycji. Weźmy sobie najprostszą ekspozycję, po prostu, żeby była jako jakiś punkt zaczepienia dla gości, tak, żeby oni mieli po co przychodzić. No może te tiki tropikalne to nie, weźmy sobie nawet nie poczwórne, tylko po prostu pojedynczą ekspozycję. No już z tą gotową skórką, tak? Już nie będę tutaj tworzyła swoich projektów, tylko po prostu gotowa skórka. No i wsadźmy tu jakieś zwierzę, żeby zaczęli przychodzić goście. Więc handel zwierzętami w ekspozycjach, kupmy sobie, no, legwan. Wezmę, zaadoptuję tego za pieniążki, dam mu od razu koleżankę, żeby się nie nudził. Oj, niepotrzebnie z tego wyszłam. Tutaj jest mój magazyn. Wyślij do zoo. Wyślij, ok. Zwierzęta są od razu umieszczane w ekspozycjach, pracownik nie musi po nie przychodzić. No i musiałam na chwilę przerwać, już przyszli goście i już krzyczą, że bilety są zbyt tanie. No naprawdę zabawne, bo tutaj jest tylko jeden gatunek zwierzęcia i nie skończyłam mówić. A więc tak, skoro mamy już zwierzę w ekspozycji, to od razu, no przepraszam Państwa, ale ja chcę tutaj nie kliknąć gościa, to też swoją drogą możemy sprawdzić ich tutaj potrzeby i tak dalej, no pragnienie, chce im się pić, do tego zaraz przejdziemy. Ja chcę tutaj, o tak, czyli od razu ustawiamy sobie tą tablicę informacyjną, to od razu zwiększa edukację i edukacja jest tutaj najbardziej, uwierzcie mi, istotnym punktem w tej grze, bo przez to, że ja nie wiedziałam, o co z tą edukacją tak do końca chodzi i dlaczego wciąż mam jej tak mało, dlaczego, nie, że ja dosłownie mam mało edukacji, ale moje zoo po prostu miało bardzo niski poziom edukacji bez przerwy, co można sobie w podglądzie zoo sprawdzić. I tutaj jest ocena edukacji gości. Wszystko miałam na 5 gwiazdek, ocena edukacji na 2, 3 i po prostu plajtowałam. Ja tą grę w to zoo zaczynam chyba z 4 czy 5 razy, aż w końcu dowiedziałam się, co zrobić, żeby edukacja była na wysokim poziomie i ja to Wam od razu powiem, dlatego że to jest bardzo kluczowe i będę o tym przypominać. Także edukacja to jest pierwszy tak jakby jeden element tej edukacji, czyli te tablice, tak? Drugą opcją edukacji, a mamy tutaj fajną zakładkę urządzenia multimedialne i edukacja. Przejdźmy sobie do zakładki edukacja i tego naprawdę nie ma dużo, ale z tego trzeba korzystać jak najczęściej, z tych tutaj elementów, które są. Im więcej macie tego w zoo, tym lepiej, ale jest jedno ale. Głośnik. To jest według mnie podstawa do każdego wybiegu, tak? Tablica informacyjna i głośnik, który będzie opowiadał, jaki gatunek tutaj mamy. Ja sobie ustawię tego legwana, niech on sobie papla, ale teraz zobaczcie, co się dzieje. Jak ja to nacisnę, może nie tak, tylko jak ja to tutaj nacisnę, też nie tak? Momencik, żeby, jak sobie tu będę chciała sklonować, skopiować, to wyświetli mi się tutaj taki obszar. Ten obszar możemy sobie oczywiście w ustawieniach każdego głośnika zmieniać, żeby był trochę mniejszy lub trochę większy. No to chodzi o ten zasięg, tak? Na jakim obszarze ten głos z tego głośnika będzie nadawał. I teraz, jeżeli ja mam tutaj obok jakiś inny wybieg ze zwierzętami albo inną ekspozycję, to broń Boże nie ustawiajcie głośnika tak, żeby to nachodziło jedno na drugie, bo to już obniża nam tą edukację, bo te głośniki mimo, że działają, no to po prostu kolidują ze sobą, tak? Trzeba pamiętać o tych tutaj odległościach, żeby zachować, może być tak naprawdę, dosłownie tyle, byleby tylko nie nachodziły, tak? Już jest źle, bo już nachodzi, a tak jest ok. I to też jest istotne. Czyli tutaj mamy edukację, powiedzmy, dla mnie to jest wystarczające. Ja nawet często w ekspozycjach już nie daję tych głośników, chyba że mam naprawdę dużo miejsca dookoła, bo no ciężko jest później te głośniki ustawić, żeby jeden nie nachodził na drugiego. I przechodzimy do innej też ważnej kwestii, czyli przestrzeń. Kiedy budujecie zoo, to nie stawiajcie wszystkiego obok siebie tak bardzo blisko, bo to naprawdę no, na złe wam wyjdzie. Takie budynki na przykład na początku, no może akurat nie te dla pracowników, ale takie dla
naszych gości, powiedzmy, stawiamy małą toaletę, tak? Postawię tutaj małą toaletę i zaraz to w sumie zrobię, bo ta toaleta też jest potrzebna. Udogodnienia dla gości i tutaj gdzieś są obiekty dla gości i tu mamy toalety, więc weźmy sobie mały klopek. Może jakiś najprostszy. Gdzie są te najprostsze? Ja nie chcę, w sumie tutaj to mam dużo pieniędzy. No taki to jest brzydki, no już nie będę stawiała tego brzydkiego. Ale dobra, postawmy sobie małą toaletę, tak? Niech sobie tu chodzą siku. I za chwilę postawię tu obok coś jeszcze, i potem coś jeszcze, i potem coś jeszcze, a później moje zoo się rozrasta i ja bym chciała tą toaletę zamienić na większą. No i co się dzieje? Ja po prostu nie mam już gdzie później jej postawić, bo tu jest wszystko tak natłoczone i napchane, także mówię wam, nie pchajcie wszystkiego na raz, tylko raczej w takich większych odległościach, żeby sobie można było później to łatwiej wszystko upgrade'ować, że tak powiem. No ale dobra, wróćmy teraz do potrzeb. Już idą sobie siku, ale tam pani płakała, że chce się jej pić. No to oczywiście konieczne są budki z napojami. Postawmy sobie gulpi soda, ale może nie tutaj przy tym toalecie, przy tym wychodku, tylko gdzieś tutaj. Dlaczego tutaj? Bo tutaj jest też blisko właśnie ta ekspozycja. Jeżeli człowiek idzie się napić, idzie po napój, to przy okazji mija tą ekspozycję, a może też od razu tam zajrzy, tak? A jeżeli będziecie stawiać takie udogodnienia, no i patrzcie, pada deszcz, nie? Czy ja wziąłem Europę? A jeżeli będziecie po prostu stawiać te budki z napojami gdzieś tam daleko, to ludzie nie będą do nich chodzić, nie będziecie zarabiać na tych napojach. Więc takie budki z jedzeniem, z prezentami, jakimiś giftami, naprawdę blisko wybiegów najlepiej stawiać. Pomieszczenia socjalne z wolnymi miejscami. No i pracownicy już płaczą, że nie mają gdzie się napić kawki, bo mam tylko jedno pomieszczenie socjalne. Teoretycznie bym to olała, ale żeby mi te alerty tutaj nie rozpraszały, no to ja im postawię tutaj też drugie, niech mają. Najlepiej to całe osiedle im tu zbudować. I też warto te pomieszczenia dla pracowników później, ale to później naprawdę, sobie właśnie je upiększać, stawiać im drzewka, ławki, krzaczki, jakieś ogrodzenia, płotki, zrobić im naprawdę tam ładne takie, no pomieszczenie dla pracowników, czyli tak jakbyście sami chcieli mieć w pracy, o ile pracujecie, no ja niestety pracuję. I też zwracam uwagę na otoczenie. Także to jest druga kwestia. Dobra, już nie płaczcie. Co jeszcze? No mają co pić, ale nie mają co jeść. I teoretycznie tutaj już trochę za blisko jest to pomieszczenie, no bo to też wpływa na klientów, więc można by tu na przykład postawić jakieś drzewka, krzaczki, żeby zasłonić trochę ten widok tych budynków gospodarczych, że tak powiem. I sobie tutaj można coś stawiać, ale ja to chyba zignoruję. Jedyne co tu zrobię, tu jakąś ścieżkę później. Postawmy w takim razie też budkę z jedzeniem. Niech będą hot dogi. I teraz tutaj mamy też takie automaty. Missy Gold. To jest naprawdę według mnie była fajna opcja, kiedy mam na przykład jakąś dłuższą ścieżkę do innego wybiegu, nie chcę stawiać tych budek z jedzeniem, bo tam nie ma za bardzo miejsca, to postawię automaty. I powiem wam, że te automaty to jest po prostu porażka i tragedia. No niestety mamy znowu ciemno w grze, więc ja tutaj stanę może przy świetle. Te automaty się naprawdę nie sprawdzają. Jak dla mnie to jest najgorszy pomysł, jaki mógł być, ponieważ one się non-stop psują. I technicy zamiast dbać o ogrodzenia, to chodzą i naprawiają te przeklęte automaty. Ja już w pewnym momencie zaczęłam po prostu je wymieniać na nowe. Nie wysyłałam do nich technika, żeby tam szybko się zajął sprawą, bo on by tam w końcu do nich przyszedł, nie? Tylko po prostu je wymieniałam na nowe, aż w końcu się zirytowałam i je usunęłam i później też gdzieś właśnie widziałam, kiedy ktoś mówi o tym, że to jest w ogóle niepotrzebne totalnie. Dobra, ale teraz wróćmy do gości, bo zwierzęta na razie mają to, co im trzeba, tak? Och, w sumie to nie do końca, bo nie zadbałam o ich terrarium, bo tutaj wiwarium, przepraszam. Temperatura. Jedyne, co musimy ustawić odpowiednio w tych właśnie wiwariach, 31 stopni on chce. Aha, dobra, to była tutaj dobra temperatura. A nie, to jest aktualna. Boże, nie pamiętam, czy to był ten wskaźnik. Nie no, 10 to on na pewno nie chce stopni. A, tu mam na górze, dobra. Dobra, zapomniałam, że to jest tutaj na górze. Czyli ta temperatura jest odpowiednia, 30 stopni, ale możemy troszkę wilgotność zmienić minimalnie. W każdym razie on był zadowolony. No, i tutaj są też dodatkowe opcje, ale nie wiem, no dobra, to też w sumie omówmy szybciutko. No, wiwarium składa się z 4 okien, możemy któreś z nich zasłonić, tak? Jeżeli na przykład mamy
4 w tym jednym kwadracie, to możemy te ścianki na przykład zasłonić. Zasłonimy okno numer 3, to może nie. Okno numer 4, bo to będzie z tyłu i ustawmy sobie fasadę 3D. No i każdy gatunek zwierząt ma jakiś tam biom, więc te kamienie będą zawsze takie same dla danego biomu. I tu w ogóle fajnie, bo jak się wchodzi, to jest tak cicho. Nie słychać tego deszczu. No, dobra, ale to są już naprawdę też takie dodatkowe opcje. I dlaczego mi to tutaj się wyświetla? Bilety są zbyt tanie. No dobrze, no to podnieśmy cenę tych biletów. Gdzie są te bilety? Dorosły, aha, bo jest za darmo. No dobra, no to weźmy po $5. Dziecko 4, niech będzie. Zadowolenie tutaj jest ogólne klientów. Do widzenia. No i dlaczego mi to teraz nie chce zniknąć? No i co? O, dobra, zniknęło. To możemy skasować. Zignoruj wszystkie alerty. Także zwierzęta już teraz na pewno mają dobre warunki. Goście są względnie zadowoleni. Mają tutaj się czego napić. Mają budki z jedzeniem i jak widzicie, niektórzy z nich mają parasolki. A dlaczego? Bo te parasolki, jeżeli pada deszcz u nas aktualnie, to oni tak jakby wchodząc do zoo, te parasolki już, nie wiem, nabywają powiedzmy tutaj w kasie biletowej. Tak to według mnie działa i tak to chyba nawet gdzieś wyczytałam. Ale goście, którzy są gdzieś dalej i złapie ich deszcz, nie mają jak tych parasolek kupić. Więc co jest też fajną opcją, to po prostu zbudować im centrum informacyjne. I tu w tym centrum, nie dość, że kupią sobie mapki, parasolki, no to jeszcze oczywiście dostają informacje o zoo i ludzie też z tego chętnie korzystają, a to też wpływa na edukację, tak? Także takie centrum edukacyjne, budka z jedzeniem, budka z napojem i toaleta, to są naprawdę minimalne 4 budynki, które trzeba mieć dla gości, dla takiego początkującego zoo. Finanse, no tu jedyne co, to możemy dostawić jeszcze im bankomat, bo to też wpływa na zadowolenie gości, ale nie jakoś super wow, na pewno nie tak jak budka z jedzeniem. No i skarbonka na darowizny. I tą skarbonkę na darowizny przy każdym praktycznie wybiegu trzeba postawić. Dobra, przyspieszyłam trochę czas, żeby już no, przede wszystkim przestało padać, ale też zrobiło się jasno, albo na odwrót właściwie. Czego nam tu jeszcze brakuje? To oczywiście wygląda jak wygląda, tak? To nie jest, ja bym na pewno tak nie budowała zoo, tylko jakoś tak inaczej to rozmieszczała, ale chcę Wam pokazać to, co jest takim minimum dla zoo, które, żeby prosperowało i żeby nie splajtowało. Prowadźmy sobie taką ścieżkę, może tutaj, która będzie zawijać, a nawet niech tutaj sobie zawija. Może tutaj dalej, no to naprawdę tak beznadziejnie buduję, ale to jest po prostu zoo pokazowe. Ja już sobie zrobię tutaj dookoła, żebym miała tak jakby... O Jezus Maria, dobrze, tu jest Ctrl-Z, na szczęście Ctrl-Z tu działa. Według mnie to jest, jeżeli się da oczywiście, tworzyć takie zoo, żeby ludzie mieli punkt A i punkt B, żeby nie zawracali, żeby się nie cofali, tylko żeby zawsze było jakieś przejście dalej, aż wrócą do wyjścia, a jeżeli się naprawdę rozrośniecie, to na drugim końcu mapy i z każdej strony, tutaj z każdego brzegu możecie sobie zbudować kolejne wejście do zoo, czyli nie ma tak, że jest tylko jedno wejście, tylko oczywiście będzie z każdej strony, tak żeby był jak najłatwiejszy dostęp i wtedy też jest spoko. Ja za chwilę tutaj zbuduję na szybko jakiś wybieg, pokażę Wam jak robić te wybiegi niewidzialne, tak? Ja wezmę oczywiście sobie małe zwierzątka, żebym nie musiała budować nie wiadomo jak dużego wybiegu. Wydaje mi się, że to jest odpowiednia wysokość na przykład dla żółwia, który mi stąd po prostu nie wylezie. Chociaż szczerze mówiąc, to jak miałam żółwie, to trochę mnie to drażniło, bo ciężko mi było zadowolić ich potrzeby, bo zbudowałam im naprawdę duży wybieg. I to też jest istotne. Zbudowałam bardzo duży wybieg dla żółwi. I były 2 dorosłe żółwie, naprawdę ogromne żółwie słoniowe, ale było też dużo tych malutkich. I ten malutki gdzieś tam popełznął w sam róg tego wybiegu, no i spadł mu tak jakby ten nie współczynnik. No po prostu brakowało mu towarzystwa, tak? Brakowało mu towarzystwa, bo on był daleko i on był smutny i cały czas miałam alerty, że zwierzę jest nieszczęśliwe. Oj, tutaj też już demonstranci przyszli, tutaj nie wiadomo dlaczego, ale domyślam się, że pewnie te gady już się rozmnożyły i jest ich już za dużo. Zwierzęta. No już się rozmnożyły, to jest po prostu, ja nie wiem, jakim cudem one się tak szybko rozmnażają. Weźmy do centrum handlowego.
Także przy tych gekonach to naprawdę, przy tych małych takich zwierzątkach w tych ekspozycjach, to dobrze sobie jest po prostu wyłączyć ich rozmnażanie, dać im te tabletki anty, no bo co chwila wychodzą alerty, że one są nieszczęśliwe, bo jest ich za dużo. Ale dobra, ja tu chcę wrócić do mojego wybiegu i pokazać, jak zrobić wybieg bez barier, które są tutaj dostępne w grze. Bramkę i tak musimy postawić, tak? Bez tego nie ma opcji, żeby to ruszyło w ogóle. Więc wstawmy ją tutaj. Nawet niech zostanie sobie ten kawałek muru. Jako po prostu wybieg. Dołączę od razu trasę, żeby nie zapomnieć później o niej. Może nie taką szeroką, tylko naprawdę wąską. O, coś takiego. O Jezus Maria. Dobra. No i teraz ten niewidzialny wybieg jak zrobić? No to bierzemy po prostu bariery. Możemy postawić nawet do końca ten murek, żeby nam się łatwiej może budowało, żebyśmy widzieli. Tutaj sobie łapiemy i przesuwamy do odpowiedniej długości, jak nam pasuje. To jest też naprawdę bardzo fajne. Tutaj może... Tutaj akurat się mieści, nie muszę przesuwać za bardzo. No tutaj trochę cofnę. Tu też cofnę. Tutaj... Słychać ten głośnik, jak tam opowiada o tych legwanach. Dobra, i do tego momentu. Ok. Wyłączmy to. No i tutaj widać murek, ale nie chcemy, żeby go było widać. W sumie mamy dwie opcje. Albo sobie łapiemy pojedynczy murek i obniżamy sobie teren, bo tak też można zrobić. I to też wygląda całkiem ok, tak? Szczerze mówiąc, to nawet bym to tak mogła zostawić. Obniżmy sobie też ten. Ale druga opcja to jest, klikając w to kółko, zaznacza nam się cały wybieg i podmieniamy na brak, czyli no po prostu tak jakby, że tam wcale nie potrzeba ogrodzenia. Brak. Określa obwód wybiegu, gdzie nie są potrzebne bariery, na przykład rzeka dla zwierząt, które nie potrafią pływać. W każdym razie, jeżeli macie jakąś ścianę, kamień, głęboka woda dla zwierząt właśnie, które nie umieją pływać, stawiając tą niewidzialną barierę, to zwierzę tam dalej nie przejdzie, no bo ma przeszkodę, tak? Ale gdybyśmy nie zrobili tej niewidzialnej bariery i wpuścili tu jakieś zwierzę, co by nam się nie udało, bo by system nie odnalazł wybiegu, ale załóżmy, że wpuszczamy zwierzę, a potem usuwamy te barierki i potem takie zwierzę sobie podchodzi nawet do takiej ściany, to już by był alert, że zwierzę jest poza wybiegiem, zwierzę uciekło. Więc te barierki po prostu muszą być. I kiedy budujecie coś, jakieś jaskinie, bo też można robić tutaj fajne jaskinie w ziemi, kopać tunele, to też trzeba ostrożnie z tym właśnie z tymi barierkami, żebyście nie mieli co chwila alertów, że jakieś zwierzę tam wam uciekło, tak? Ja to z powrotem zamienię na murek, bo szczerze mówiąc to mi się to nawet podobało. Jest też taki mod tutaj, że stawia się taką figurkę i później widać, do jakiej wysokości budować ogrodzenia, bo ta figurka pokazuje, gdzie nasi goście mają oczy, tak? Gdzie jest ta linia wzroku. Wtedy nie będzie żadnego płaczu, że on nie widzi zwierzęcia, zwierzę było schowane, on go no, nie mógł dojrzeć, no i jest niezadowolony, tak? Ale dobra, jeszcze tylko te kamienie po prostu, to chciałam zrobić, szczerze mówiąc, chciałam go po prostu przesunąć dalej, żeby tutaj goście mogli sobie podejść, więc tą ścieżkę też będę musiała przesunąć. Już wiem, dlaczego mi wchodzili w szybę w poprzednim właśnie odcinku, dlatego, że ja ścieżkę zbudowałam, no tu tak jakby pod kamieniem, tak? Więc oni będą wchodzić na ten kamień, przenikać przez niego. Dobra, ja chciałam pominąć noc i spadł śnieg i teraz właśnie sobie zdałam sprawę, że ja wybrałam klimat umiarkowany, więc nieważne, czy weźmiemy Oceanię, Europę, Azję czy Amerykę Północną, i tak będzie klimat taki jak u nas, którego właśnie nie chciałam, bo będzie deszcz, śnieg i taka zróżnicowana temperatura. Ja wybierałam tropiki i wtedy Oceanię, bo nie było za gorąco, może czasami zdarzały się jakieś gorętsze dni w okresie lata, ale było to całkiem znośne. Tak czy inaczej tutaj pogoda jest zmienna i trzeba mieć na uwadze to, że no, będzie nam trochę tutaj mogła psuć zabawek, na przykład tak jak teraz spadł śnieg, ludzie zaczęli marznąć. Tutaj znowu jakiś... Boże, dozorca jest tylko jeden, a on narzeka, że nie ma wolnego miejsca dla dozorcy, czego trochę tutaj nie rozumiem. Ach, nie dałam im ścieżek, okej, więc w sumie tyle miałam budynków, ale nie, dobra, mój błąd. No, za szybko chciałam przejść do następnych etapów i popełniłam naprawdę straszny błąd i jeszcze zrobiłam takie ogromne ścieżki, no ale już, dobra, szybko to poprawiam. Już macie ścieżki, już możecie wchodzić gdzie chcecie. Dobra, teraz już nie będą mi wyskakiwać alerty.
Okej, ja już widzę, że pojawia się, chociaż nie pojawia się ten problem jeszcze, ale zaraz do niego przejdziemy. Wróćmy tutaj do naszego wybiegu. Pierwsze, co już wiecie z poprzedniego odcinka, to ukształtowanie terenu. On ma tutaj za mało miejsca, no nie przewidziałam, nie przemyślałam tego, wpuściłam wszystkie żółwie, ale to nic. Ja zaraz to po prostu powiększę. Co on potrzebuje? Trawa krótka, no widocznie chce trochę trawy, trochę za dużo ma piasku, więc zwiększymy mu trochę też skał, tylko może trochę mniejszy pędzel wezmę, trochę skał, no i już jest teoretycznie zadowolony z samego tutaj ułożenia terenu, ale wybieg za mały, a niech to, no i tu właśnie dlatego tych żółwi ja już nie chcę więcej mieć, ja już je w tym zoo zostawię, bo ja im powiększę teren, a one zaraz będą płakać, że po prostu one są smutne, bo nie widzą swojego przyjaciela, swojego brata. Także dajcie mi sekundę, ja tylko szybko powiększę ten teren. Okej, teren powiększony. Możemy wrócić do żółwi i tutaj zrobić im ładniejszy trochę wybieg, tak jakby, żeby one były zadowolone, no to takie tutaj podstawowe, no jestem na granicy wielkości, także ja nie wiem jak ja to zrobiłam, że mieszczę się w tym minimum, ale już nie będę tego po prostu poprawiać, już zostawię tak jak jest i one potrzebują trwałego schronienia, dajmy im takie duże, a co tam niech stracę i teraz obniżmy trochę sobie ten teren, o żeby one sobie tutaj mogły wejść na to swobodnie, no bo to jednak są żółwie, tak? No nie będą się tak łatwo wspinać, więc nie stawiajmy tak wysoko jak to jest domyślnie, tylko można sobie obniżyć. To też zresztą wygląda tak bardziej spoko, nie? Tak sądzę. Czy pan żółw jest zadowolony ze swojego schronienia? 26%. Dlatego ja tych żółwi po prostu no już nie trawię ich. One potrzebują tutaj nie wiadomo ile tych schronień, naprawdę strasznie dużo. Też widziałam takie parasolki były. O, 100%, dobra, bo to jest może widocznie odpowiednio duże dla tego żółwia, ale nie, ja tego żółwia tu zostawiam, to jest chyba, no nie lubię tych po prostu zwierząt tutaj w tym zoo. Nie lubię. Czy dalej jest ok z tym schronieniem, czy za bardzo przesunęłam? No za bardzo przesunęłam. Dobrze, może tutaj będzie dobrze. Panie żółwiu, czy pan jest już zadowolony? Powiedzmy 78%, no nie wiem, serio to musi stać tak centralnie na środku? Dobrze, niech stoi. Are you happy now? No, 97, 86. Nie wiem, jak to jest liczone? Czy on jeszcze po prostu nie zbadał sobie tych schronisk, nie widzi ich, dlatego tak uważa, że tutaj nic nie ma, ale postawmy jeszcze trochę mu tutaj sianka. Dobra, nawalimy tego pełno. Powinno być ok. Dobrze, żółw jest zadowolony ze schronienia, powiedzmy. Urozmaicenia, no to już były w poprzednim w sumie odcinku, więc tutaj nie będę już za bardzo się nad tym rozczulać. Ale no jest to istotne, żebyśmy te zwierzęta naprawdę trzymali w jak najlepszych warunkach, żeby nie przychodzili ci demonstranci, bo to też wpływa na ocenę zoo, a poza tym jest strasznie irytujące. Dajmy im duże koryto na karmę. No będą miały mało miejsca do chodzenia, ale trudno, jakoś przeżyją. Nie wiem jak z wodą, weźmy może takie, ale ono jest też strasznie duże to koryto. Dobra, może tutaj w brzegu. No faktycznie to schronienie, ten wybieg jest strasznie mały, ale no mówię wam, ja zrobiłam naprawdę duży, fajny wybieg dla żółwi. Z palmami, z jakimiś takimi miejscami do schowania się. I to było wszystko źle, za mało, ten płacze, ten smutny, ten kogoś tam nie widzi. Czy jesteś już zadowolony? Tak średnio, żywieniowych jest mało, no to dobra, postawmy jeszcze kostkę lodu. No tu nie ma miejsca za bardzo. Jeszcze za mało, może za dużo tych żółwi sobie postawia. Nie no, serio? 19/20? Wybrałam złe zwierzę jako takie po prostu na pokaz, bo ono jest strasznie... No, mnie irytuje ten żółw, tak? Mnie on irytuje. Dobra, dajmy mu jeszcze kulę. Dobra, teraz jest zadowolony. Księga stadna. No, tutaj są rodzice z 2 dzieci, tak? Nie, to jest jego rodzeństwo, bo wziąłem jakiegoś młodego. W każdym razie to jest cała rodzinka. Tutaj się nikt między sobą nie będzie rozmnażał. Zresztą zanim te żółwie osiągną ten wiek dojrzałości, to miną lata. No i znowu pada deszcz, no. Żółw idzie pobawić się blokiem owoców, dużo śmieci. I to jest właśnie ten problem, o którym wcześniej wspominałam, że jeszcze się nie pojawia, ale też pewnie właśnie się wkrótce zjawi. Zajmijmy się teraz śmieciami. To są problemy, które trzeba wszystkie rozwiązać. Dużo śmieci, ok. No i teraz nam pokazuje, gdzie te śmieci leżą.
I to na czerwono się świeci, bo to nie są śmieci, ale to są budynki, które właśnie źle wpływają na gości. Tutaj macie w ogóle taką fajną mapę też podglądową, czyli dobrostan zwierząt. Można sobie sprawdzić, jeżeli jest na zielono, to znaczy, że one są happy. Wybieg to jest, no to pokazuje po prostu zwierzę do prezentacji. Dobra, szczerze mówiąc nie wiem, o co tutaj chodzi. Jeszcze tego nie sprawdzałam. Miejsce ucieczki dostępne na piechotę. Nie wiem, co to jest za mapka. W sumie nigdy z niej nie korzystałam. No, temperatura, mamy klimat umiarkowany, czyli jesteśmy gdzieś po środku, więc jest ok. Zbiorniki wodne wszystkie pokazuje. Czy wszystkie punkty, budynki mają zasilanie, bo też muszą mieć zły wpływ na gości, to jest to, co wam mówiłam. Bezpieczeństwo. No i to też jest istotne, to też wpływa na zadowolenie gości. Mamy tutaj strażnika. Ale jeżeli nie chcemy zatrudniać 500 strażników, można postawić kamery. Edukacja gości, no to pokazuje nam wszystkie właśnie nasze edukacyjne plansze, o których trzeba pamiętać i które trzeba znać. Tutaj mamy jakiegoś pana chyba, który pracuje w punkcie informacyjnym, dlatego też on się tutaj podświetla nam. Potrzeby gości. No ogólnie są zadowoleni, tak? Tutaj 2, 3 jest niezadowolonych, ale to nic i personel też wygląda na szczęśliwy. No to dobra, to była nasza mapka, ale mamy śmieci, więc trzeba te śmieci po prostu ogarnąć i przechodzimy do koszy, ławki i ochrona. No i postawmy sobie parę śmietników w tych takich miejscach, gdzie te śmieci się w sumie najwięcej pojawiają. Pojawiają. Właściwie to wszędzie. Przy okazji, skoro już postawiłam te kosze, postawmy też ławki, żeby goście mieli gdzie odpoczywać. I postawmy sobie właśnie te kamery, tak? Kamera bezpieczeństwa na słupie. Niech ona sobie, postawimy jedną tutaj, a jedną gdzieś tutaj. I teraz przejdźmy do tej mapy, ona jest tutaj. I bezpieczeństwo. I zobaczcie, jakie mają w ogóle duży obszar te kamery, tak? Także ten ochroniarz, no też ma taki sam zasięg, ale on jest w ruchu, więc spoko. A kamery na stałe będą pilnować bezpieczeństwa gości. No i jak słyszycie, mam tutaj demonstrantów, którzy już tutaj wyrażają swoje niezadowolenie z powodu stanu tych zwierząt. No i cóż, no chcąc nie chcąc muszę postawić te grzejniki, żeby oni po prostu odczepili się, tak? Postawmy sobie jeden grzejnik, on ma całkiem spory zasięg, więc chyba wystarczy jeden tutaj na ten obszar. I zobaczmy sobie, jaka tu jest temperatura. Ustawiona jest na 30 stopni. Dobra, może zostać 30 stopni, bo żółwie lubią takie ciepełko, więc niech tak zostanie. Myślę, że teraz ci demonstranci w końcu się odczepią. Te żółwie, jakby nie patrzeć, ale one dużo jedzą, wiecie? Naprawdę dużo jedzą. Dobra. Mam nadzieję, że oni sobie zaraz pójdą. Ale są strasznie irytujące. Abru, fela, mup. Dobra, skupmy się na tym, co jest istotne. Wybieg. Żeby osiągnąć tą edukację taką na odpowiednim poziomie, no to jak już mówiłam wcześniej, mamy te tablice i mamy głośniki, tak? To jest podstawa, głośnik i tablica. Ja stawiam tutaj 2, zakładam, że będzie odpowiednia odległość między nimi, tak w ciemno po prostu już patrzę. No jest, dobra, jest taka przerwa, jest ok, tyle może być. Przejdźmy teraz też do tych tablic, które też są istotne. Niech sobie krzyczą, zaraz im przejdzie. No i tablice też najlepiej ustawiać tam, gdzie ludzie stoją, tak? Żeby po prostu im przed twarzami dosłownie to postawić, żeby oni widzieli, jakie tu jest zwierzę, ale postawię tutaj z jednej i z drugiej strony, bo zakładam, że później po prostu oni będą przechodzić alejką do kolejnych wybiegów. Więc to też jest istotne. To mamy cały czas do edukacji. A skoro już inwestujemy w tą edukację, no to też na tym coś zaróbmy, więc tutaj gdzieś są... Wróć, właśnie. Skrzynka na darowizny. Naprawdę, tych skrzynek nastawiajcie wszędzie pełno, ile się da. Przy nawet budkach z napojami. Ludzie będą sypać tam kasę, a to jest naprawdę spory dochód dla zoo. Zobaczcie, już sypią, tak? Tylko postawiłam. Te budki oczywiście, jak i wszystkie elementy, możecie sobie zmieniać kolory tutaj. Wystarczy, że na nią klikniemy i sobie możemy przemalować na taki kolor, jaki nas interesuje, ale to już tak, no tak, taka ciekawostka, nie? Co jeszcze do tej edukacji? Jeżeli macie dużo miejsca,
w zoo, to można postawić taki punkt wykładowy. Dlatego ja mówiłam, żeby też tak w skupisku wszystkiego nie pchać, żeby zostawić sobie jakieś miejsce. Te stanowiska wykładowe możemy budować tylko na ścieżkach, więc ja sobie tutaj taki specjalny zbuduję taki cypel do tego. No nie taki chciałam przed chwilą. O, taki jest ok, jak tutaj się zrobił. Wróćmy do tego. I teraz postawmy tutaj, no tak mniej więcej na środku. On będzie stał tutaj przed tym pulpitem i będzie sobie tam coś opowiadał. I tutaj kliknijmy, przypiszmy sobie tutaj dla żółwia i można sobie ustawić też, no ocena scenerii. No jest kiepska, tak, bo tu jakiś brzydki budynek, tu jakaś ekspozycja tyłem w ogóle, żadnych krzewów, żadnych ławek, nic. Także to też, o to też dobrze jest zadbać, żeby wokół tej tutaj mównicy był ładny teren. Można też przypisać siedzenia. Stawiamy tutaj takie ławeczki. O, w sumie to nawet by się tu zmieściły. Dobra, może... No nie wiem, czy tak mogę to postawić. No, trochę tak dziwnie, bo to wchodzi tutaj w tę ekspozycję, ale dobra, niech sobie będzie. Przypiszmy sobie te siedzenia. I gotowe. Potwierdź połączenia. Potwierdzone. Ludzie będą tutaj siadać i wybieramy sobie miesiąc. Mamy kwiecień, więc wyprzedźmy trochę na przykład na maj, który zaraz się pojawi. No i możemy też dodać jakąś muzykę. Naprawdę tu jest dużo opcji i no fajnie to wygląda. Jak oni tu wszyscy się zbierają, siadają, no i ten wykładowca opowiada po prostu o tych wszystkich rzeczach, ale zastanawiam się, czy tu był do tego też specjalny pracownik. Weterynarz, nauczyciel. O, ja go chyba nie zatrudniłam nawet. Dobra, właśnie. Dobra, mamy tutaj nauczyciela i przy okazji sprawdzę sobie, no dozorca już jest tutaj wysokie obciążenie pracą. I sprzedawcy też są wysoko obciążeni pracą, ale ja dodam tylko 2, bo mam naprawdę małe zoo. Jednego dozorcę i starczy. Niech ciężko pracują na swój chleb. Nie wiem, czemu oni tu machają, tak jakby nie mogli przejść. A, nie mogą wejść na tą ławkę, okej. Bo to też musi być na... No to właśnie, to trochę słabo, no bo tutaj nie mają jak wejść na tą ławeczkę, no chyba, że ja im tą trasę tutaj... O, coś takiego, coś takiego. Dobra, może im się uda tutaj wejść, nie wiem. Ale chyba pominęłam już etap wykładowy, więc wyprzedźmy jeszcze raz na czerwiec. I zobaczymy, czy to się uda. W każdym razie oni siadają na tę ławkę, można też poręcze dodać. Dobra, to jest jeden ze stopni edukacji. Takie zabawki dla dzieci, jakieś tutaj właśnie łapki do klikania, jakieś tablice edukacyjne. Tego też na pewno, naprawdę można dużo, wszędzie pełno stawiać, to też wpływa na tą edukację. No, dla dzieci, tak? A dla dorosłych mamy tablice, no takie, po prostu jest tylko jeden wybór tych tablic, ale można sobie robić jakieś skórki, można sobie to obudować jakimiś panelami, światełkami, lampkami, wstawić to w kamień, w szkło, co chcecie, naprawdę dowolnie można to modyfikować i sobie zabudowywać tą tablicę. A chyba nawet jest osobny panel, czyli można sobie kupić sam po prostu telewizor, ekran projekcyjny, no ten jest akurat potężny, nie? Taki duży. I tam też można wyświetlać różne właśnie informacje edukacyjne, ale ja zazwyczaj stawiam te tablice i wybieram sobie dowolny tutaj temat, wymieranie płazów, no niech będzie, mamy tutaj legwany, trochę daleko im do żab, ale bliżej niż na przykład tam słoniom, tak? No i takie tablice edukacyjne trzeba stawiać w takich miejscach po prostu właśnie tak jak tu na środku najlepiej, gdzieś przy bankomatach, przy budkach z napojami, żeby ci ludzie przechodząc, idąc do jakiegoś celu, wręcz rozbili sobie łeb o tę tablicę, bo inaczej do niej nie podejdą. I one też naprawdę bardzo, o nie, żółwie się rozmnażają. One też naprawdę bardzo dużo nam podnoszą tą edukację. Tu mamy punkt widokowy, a to można po prostu postawić miejsce, gdzie według nas jest bardzo dobry widok i ludzie będą sobie tutaj robić fotki, tak? Postawmy to. Nie wiem, jaki to ma wpływ na edukację, ale może też ma. O, dali radę. No trochę tu ciasno, tak? Trochę dużo chętnych jest do tych wykładów, a miejsca jakby mało, więc no jakoś sobie będą musieli radzić. O, tak tutaj wcisnę jeszcze. O. No trudno, większość się nie zmieściła, ale na te wykłady naprawdę dużo tych gości lubi przychodzić.
Zobaczcie, że to mój jedyny na razie wykład w zoo. Dobra, idźmy dalej. Co mamy jeszcze z edukacji? No chyba to już w sumie wszystko. Tablice edukacyjne, to jest osobny telewizor. Można sobie go tam przykleić na ścianę albo samemu sobie zbudować jakąś. Ja zazwyczaj stosuję te po prostu tablice, bo ich trzeba naprawdę dużo wstawić. I to jest chyba wszystko. A nie, przepraszam, jest jeszcze punkt wycieczki. Punkt wycieczki jest też ok. Wystawiacie sobie trasę, którą będą po prostu podążać nasi goście. To będzie start. Ja sobie na razie tylko to po prostu postawię. To będzie punkt drugi. Tutaj będzie oczywiście punkt trzeci przy żółwiach, a najlepiej to postawić właśnie przy jakiejś tablicy informacyjnej albo przy tym punkcie wykładowym, czyli dajmy to tutaj. No i czwarty punkt, czyli zakończenie wycieczki. No, może być na przykład w jakiejś restauracji, jeżeli sobie zbudujecie. Postawię przy toaletach. Albo tu. Niech będzie tutaj. I teraz trzeba te punkty też oczywiście odpowiednio oznaczyć, czyli tutaj nic nie robimy. Wykład o zwierzętach. Nie. Otwórz zarządzanie wycieczką. Wybierz miejsce początku wycieczki. No ale nie mamy żadnej wycieczki. Najpierw musimy jakąś wycieczkę przypisać. Wycieczka numer 1. Możemy ją sobie nazwać Mini Zoo, bo jest naprawdę bardzo mini. Ok, mamy nazwę i teraz wybierz punkt wycieczki. No i dlaczego nie mogę go przypiąć? Wycieczka numer 1. O, dobra, teraz się coś, nie wiem dlaczego się wcześniej nie włączyło. Wybierz początek wycieczki. No to klikamy sobie, że to ma być ten znaczek potwierdź. Dobra, tutaj mieliśmy drugi punkt. Znowu się robi ciemno. Wybierz punkty. Dobra, to będzie drugi punkt. Potwierdź. I wybierz drugi punkt. Chyba mogłam po prostu tak bezpośrednio. Aha, już zepsułam. Już zepsułam, bo tutaj miał być. Możemy to zamienić miejscami. O, 2, 3, ok. Potwierdź. Wybierz miejsce końca wycieczki, czyli ten tutaj punkcik. No i potwierdź. Cena biletu. Możemy zrobić to za darmo albo za $1 i to też się opłaca. A, i jeszcze protip na kasę, właśnie. Wycieczka za $1. Nie wiem, czy dobrze, że dałam cenę dolara, czy nie, ale niech już zostanie. I co jeszcze? Toalety. Też wszędzie trzeba dać $1. Chyba dobrze pamiętam. Tak, $1 za toaletę. I to też generuje naprawdę spore przychody. I co niektórzy jeszcze w kiosku też zmieniali ceny właśnie za niektóre tutaj rzeczy. Dobra, no właściwie to już wszystko, tak? Z takich najbardziej potrzebnych rzeczy, czyli edukacja przede wszystkim, to jest na pierwszym miejscu, potrzeby zwierząt, potrzeby gości. Ochrona, wiadomo, tutaj kamery, jeżeli chodzi o gości, no to napoje, jedzenie i ławki dla nich, żeby mieli gdzie wypocząć. Warto też postawić, jeżeli gramy w klimacie gorącym, no to właśnie jakieś zadaszenia. Ja już nie mówię, że przy tych wszystkich alejkach, ale na przykład tutaj przy wybiegach postawić jakiś daszek, żeby ludzie mogli sobie stać pod okryciem, kiedy oglądają zwierzęta i widzę, że doszło do tragedii, namnożyło się tych żółwi, że ho, a to już jest brudne i trzeba to wymienić, więc jak tutaj właśnie też klikniemy, to dozorca szybciutko przyjdzie i na ten wybieg, tak? I przyjdzie i go ogarnie. No żółwie się namnożyły, nie wiem kiedy, skąd w ogóle się ten drugi dorosły, ja nie wiem, czy to doszło do chowu osobnego, ale te żółwie to już tutaj zostaną w tym zoo na zawsze. Na koniec możemy jeszcze szybko omówić tutaj te wszystkie elementy interfejsu. Tu mamy zoopedię, z której naprawdę polecam korzystać, głównie dzięki temu, żeby zobaczyć, które zwierzę jest zagrożone, jakie ma wymagania, no i tutaj cała reszta danych gatunku. Tutaj mamy statusy badań, to też zaraz Wam w sumie pokażę, o co chodzi. Tutaj mamy oś powiadomień, no ale to nie jest nic istotnego. To są wyzwania we franczyzie, sobie można sprawdzić. Inspektor przyszedł, więc pojawiło mi się oko. Inspektor będzie sprawdzał i porównywał, ale ten panel jest chyba najważniejszy, tak? Czyli przegląd zoo i te wszystkie tutaj zakładki. Przegląd zoo. Przegląd zoo, no to mamy wiadomo reputację, bilety, godziny otwarcia. Możemy sobie zmienić też, kiedy ma być zamknięte, kiedy otwarte. Bilety zawsze polecam tak ustawiać, żeby dorosły płacił więcej niż dziecko. No tak jak jest w sumie w standardzie, tak? Tutaj mamy wszystkie, nawet widzę informacje, ile mamy użytego terenu, jaki podatek, zadowolenie gości, ale zobaczcie tutaj,
Edukacja gości jest już na 2 gwiazdki, gdzie ja zawsze miałam z tym największy problem. Ochronę nawet mam mniejszą, ale wystarczy trochę więcej kamer i będzie ok, ewentualnie drugi strażnik. Marketing jest na 0, ale marketingiem to ja bym się na razie nie przejmowała, a zaraz Wam go pokażę, jak najłatwiej go sobie wypełnić na full. Wykres, no to sami widzicie, co tu jest. Tutaj mamy naszych gości, ich komentarze, że zoo jest za małe, że centrum wygląda na to, że jest tłok, czyli jest za duża kolejka do centrum informacyjnego, należałoby postawić gdzieś drugą budkę obok albo trochę dalej. Najlepiej, no tutaj edukacja wygląda naprawdę słabo w porównaniu do innych elementów, ale to się wszystko da radę ogarnąć. Kamery bezpieczeństwa 2, tu mamy wandali, kieszonkowców i tak dalej. No jak nie zapewnimy tej ochrony, no to tutaj będzie więcej niestety na liczniku. No i tu jest w sumie taki ogólny nasz przegląd. Finanse. No to też nie muszę chyba tłumaczyć, wykresów też nie muszę tłumaczyć. Możemy wziąć pożyczkę i jedyne co zrobiłam to raz wzięłam pożyczkę na 50 000, po czym od razu ją spłaciłam tylko po to, żeby wpadło mi trofeum. Nigdy nie musiałam brać pożyczki, właśnie dzięki temu protipowi na toaletę płatną $1 i na tym naprawdę można dużo zarobić. I na tych darowiznach, tak? Naprawdę, im więcej budek tych, jak to się nazywało, no, tych pojemników na datki, tym lepiej. No i tu jest marketing właśnie. Jeżeli chcemy sobie szybko wypełnić marketing na 5 gwiazdek, to weźmy sobie, wykupmy kampanię online, banery reklamowe, a najlepiej telewizję, bo to jest aż 5000, ale no jest najdroższa, ale najbardziej sukcesywna, tak? Tu jest duży wpływ. A tutaj może być dobrze, a może nie być dobrze. No to jest dosyć droga kampania reklamowa, ale to naprawdę nie jest aż takie istotne, żeby ZO prosperowało, bo będziecie mieć dochody, będzie wszystko ok. Można sobie później właśnie ten marketing też zrobić. No i też możecie robić marketing na zasadzie zbudowania tutaj na przykład telewizora, no może nie takiego wielkiego, nie wiem po co takie wielkie te ekrany. Postawmy sobie taki mały tutaj telewizorek. No zamknij tą grupę. I tutaj możemy sobie wybrać cel reklamowy, tak? Chcemy reklamować tą budkę z napojami, czyli akceptuj, no i on będzie reklamował nam te gulpi i soda, tak? Możemy sobie też wybrać jakiś tutaj obrazek, no niech będzie, że to gulpi, tak? To już raczej taki kosmetyczny efekt wizualny. To jest akurat reklama, która się nie rusza, bo to jest PNG, ale weźmy sobie wideo. Wideo, no kosmik, o tu jest gulpi. Ok. No i mamy to też wpada pod marketing, tak? My reklamujemy tutaj gulpi soda, więc dochody powinny być teraz większe, tak? Bo klient widzi reklamę, idzie do gulpi soda. To na tej zasadzie. Wracamy do tutaj tej zakładki ZO. No to tyle o marketingu. Zwierzęta, no to też nie muszę tłumaczyć. To są wszystkie nasze zwierzęta w naszym ZO. Możemy sobie tutaj filtrować, to też jest fajne. Możemy właśnie też antykoncepcji użyć i zrobię to na tych żółwiach szalonych, żeby się już więcej nie rozmnażały, a właściwie to zaznaczę wszystkie zwierzęta i wszystkim dam antykoncepcję, bo tutaj po prostu to, co się dzieje, to jest jakieś, nie wiem, masowe rozmnażanie się. Tu już się znowu, gdzie mam to przenieść? Dobra, nie tak, muszę to inaczej zrobić, żeby go po prostu stąd tu wyślij do centrum handlowego. O, samca wysłałam. No i dobrze. Nie ma rozmnażania się, koniec. To naprawdę bardzo łatwo stracić rachubę i czasu, kiedy się buduje coś i potem jest tragedia. Dobrze, tu mamy wybiegi. Wybiegi możemy sobie nazywać. No jak to klikniemy, to oczywiście przeniesie nas do tego wybiegu, czyli do żółwi. Ekspozycje to samo, kwarantanna, czyli gdzie mamy punkty z kwarantanną, bo jeżeli kupujemy zwierzę z rynku, to zawsze dobrze jest je dać najpierw na kwarantannę, żeby tam sprawdzić, czy nie jest chory, żeby nam nie pozarażało reszty stada. No i tutaj, gdzie jest jedzenie, tak? Takie karmiki, nie jest głodny, no to fajnie, że nie jest głodny. Personel, to już mówiłam, i więcej pracowników, ale za mniejszą kasę, tak? I oni będą zadowoleni. Można też, właśnie, pomieszczenia socjalne, możemy przejść do jakiegoś pomieszczenia socjalnego i tutaj możemy dodać jakiś taki bonus do tego pomieszczenia socjalnego, że pracownicy będą z tego korzystać. Czyli pracownicy na przykład z premią klub zakładowy będą szybciej osiągać zadowolenie. Możemy im to dać, to jest oczywiście też jakieś koszty tego są, ale
tak jak mówię, ja już wolę więcej pracowników za mniejszą kasę w takich słabych warunkach, że tak powiem. Wiem, to okrutnie brzmi, ale tak tutaj wszystko to działa. No i po prostu ewentualnie im tylko te ich domki, tak, trochę ładniej tutaj zrobić, jakieś drzewka posadzić i krzaczki. Kolejna strefa to są strefy robocze, to o czym mówiłam, można sobie te strefy robocze przypisać, wybieramy strefę, na przykład weźmy sobie ten wybieg z naszymi żółwiami, no i to będzie strefa robocza, no po prostu żółwie, tak? Żółw, no dobra, już muszę napisać ten żółwy. Okej. Brak pomieszczenia socjalnego w strefie roboczej. No, trzeba też przypisać pomieszczenie socjalne do tego. Teraz jest już wszystko ok, czyli pracownik, który będzie się zajmował tylko i wyłącznie tym wybiegiem, będzie korzystał z tego pomieszczenia socjalnego, ma tam jakby pierwszeństwo, chyba coś takiego. Nie wiem, ale to jest właśnie sposób, żeby naszych dozorców trzymać. Nie wiem, jeżeli mamy duże zoo, no to żeby oni nie łazili po całym zoo, tylko trzymali się tych swoich stref roboczych. Możemy dodać oczywiście 10 wybiegów, tak, do jednej strefy roboczej. Ten dozorca będzie chodził tylko po tym obszarze, do którego jest przypisany. Ale to już przy naprawdę większych zoo. Stroje personelu. No tu też fajnie, można sobie wszystkich pomalować na czarno, tak? Wszyscy pracownicy będą chodzili na czarno. Zastosuj do typu personelu, czyli możemy zmienić dla weterynarzy, ale chyba też dla każdego indywidualnie, ale to już nie jestem teraz pewna. Następna zakładka badania weterynaryjne i to jest bardzo ważne. Każdy nowy gatunek nie jest przez nas zbadany, tak jak ja tutaj otworzyłam nowe zoo, więc nie mam zbadanego, chociaż nie wiem dlaczego mam żółwia. Coś mi tutaj nie pasuje, dlaczego żółw jest zbadany, skoro ja żadnych badań tutaj nie robiłam. Ale to chyba dlatego, że mam zapisane... dobra, już wiem. Ja już mam tutaj zbadanych dużo zwierząt, ale dopiero jak je wprowadzę do zoo, no to wtedy tak jakby się to update'uje, że ja już tam mam zbadane dla nich różne rzeczy. I dlaczego trzeba badać? Przede wszystkim, żeby móc im dawać do wybiegów więcej zabawek, tak? Bo na początku mamy tylko dostępną jakąś jedną zabawkę, karmę oczywiście, no żarcie jest cały czas i tyle. A to zwierzę im więcej ma różnych zabawek, tym lepiej, no i też ładniej to wygląda, tak? Ale przede wszystkim właśnie te choroby. Czyli trzeba mieć centrum weterynaryjne tutaj, tą klinikę, żeby badacze, weterynarze mogli prowadzić badania nad danym gatunkiem. No i tam później też są jakieś premie do tego, tak? Jak zbadamy na ileś tam procent, no to już chyba nawet mam na maksa zbadanego tego badania zaawansowane. No ja tutaj już nic więcej nie zbadam. To już jest maksimum chyba. W każdym razie, jeżeli przypiszemy weterynarza, żeby... No tutaj mam weterynarza, mogę go tutaj przypisać. To już są badania zaawansowane, bo już mam wszystko odkryte, no jakiś tam profit z tego właśnie jest, tak, jakaś premia, ale jaka to wam nie powiem, bo już też w sumie nie pamiętam. Ale tak, żeby sobie właśnie jakieś zwierzę badać, no to trzeba go przenieść, tego weterynarza, na obrazek z tym zwierzęciem, które chcemy badać. No ja mam tylko jednego weterynarza, więc no jest tylko ten jeden, tak? Nie można 2 weterynarzy do jednego badania, nie. To samo jest z badaniami technicznymi. No ja już mam dosyć sporo odblokowane, czyli te na złoto to już jest na maksa, a te to są no jeszcze do zbadania. No i to są różne motywy, tak? Motyw europejski, Ameryki Południowej, czyli to też jest fajne, bo mamy na przykład ładniejsze budynki takie właśnie z motywami, no wiecie o co chodzi, tak? Atrakcje transportowe, no to więcej kolejek, rodzajów tych kolejek. Bariery, to jest dobrze, warto sobie zbadać, bo mamy różne rodzaje barier. Tak na początku mamy dostępne jakieś tam drewniane, jakieś cegła, mur i koniec. Później mamy żywopłot, gabion, szkło, albo na przykład szkło weneckie, to jest w ogóle najlepsze, czyli to znaczy lustro weneckie, tak, że zwierzę nic nie widzi, a klienci, goście widzą. To jest naprawdę bardzo spoko, polecam też to robić, bo dużo zwierząt się wtedy nie stresuje, bo te zwierzęta też się potrafią stresować. Jest tutaj taka mechanika gry. Mamy też badania dotyczące schronień, wspinaczek, także to też warto sobie tutaj tych techników mieć, żeby to odblokowywali i nad tym pracowali. Do tego potrzebny jest budynek dozorcy. No i co tu jeszcze mamy? Obiekty, goście. No to jest akurat, to też jest spoko opcja, bankomat, niski popyt. Czyli albo ten bankomat usuwam, albo stawiam go w innym miejscu, bo widocznie stoi no w złym, tak? Wysoki popyt mamy na napój, centrum informacyjne też wysoki, hot skład, no taki w miarę widzę. Toaleta, niski popyt, no widocznie nie chce im się siku.
No i tutaj mamy tak samo personel, no niezadowolony jest ze scenerii, co mnie nie dziwi, bo jest tutaj dosyć brzydko, pojemność budynków, no i takie tam, tak? Uzdatnianie wody, no właśnie, ja też nie powiedziałam o jednej rzeczy, bo to, że trzeba wodę czyścić, czyli mieć ten uzdatniacz wody, to jest jedno, ale jest też inna ważna kwestia, czyli żebym ja teraz to znalazła, infrastruktura, transformator nie? Tak, transformator. Tu mamy to wejście do zoo, tak? I ono ma jakiś tam swój generator, który ma obszar właśnie tutaj jakoś mniej więcej taki o. Jeżeli ja sobie postawię tutaj jakiś budynek, który wymaga prądu, no to będę musiała już mu tutaj generator dostawić, tak? Widzicie, że no te generatory całkiem spory mają zasięg, ale też spore zoo bardzo łatwo jest zbudować, szczególnie kiedy właśnie rozstawiamy to wszystko tak bardziej, no luźno, tak? Nie tak w skupisku. Więc trzeba te generatory stawiać, żeby nam coś działało, ale to jest też w sumie w samouczku tej gry, więc... No i to tutaj z tego to tyle. Edukacja, no to już są naprawdę takie szczegółowe informacje dotyczące edukacji, czyli ocena badań weterynaryjnych. No i ta właśnie premia to się tutaj pojawia. Mam na razie 1 gwiazdkę. Średni poziom edukacji gości jest to dość słaby, no ale cóż, ja mam tylko jednego żółwia. Czas użytkowania w czasie wizyt. No i tu fajnie procentowo pokazane, tak? Średni odsetek czasu, w którym gość korzystał z przewodnika audio. Tutaj mamy jakieś według gatunku, ale szczerze mówiąc nie wiem o co chodzi. Premia, mam premię edukacyjną. No właśnie, to jak już mamy wszystko zbadane, to tych weterynarzy rzućmy na jakiekolwiek gatunki. Niech badają, bo to też nam do tej edukacji wpada, podnosi to. A mówię, bardzo szybko można zbankrutować tutaj przez tą właśnie edukację. No tu są już też naprawdę szczegółowe, to już nie będę w to wnikać, ale to są te właśnie stoiska edukacyjne, jakie są koszty tego, no i jaki zasięg mają. Na przykład odcisk łapy tutaj w ogóle zero, nikt z tego nie skorzystał, no ale się nie dziwię, bo to stoi tutaj na oboczu, gdzie goście jeszcze nawet nie chodzą, ale to też wszystko można sobie sprawdzać. No i wykład o zwierzętach przyciągnął 52 klientów. No tego jest naprawdę sporo. Transport, to już na pewno nie będę teraz w to wnikać, bo ja tutaj kolejek nie buduję, ale powiem Wam, że tych atrakcji, kolejek i tak dalej, tych pociągów, tych kolejek linowych też nie opłaca się budować. Nie opłaca się naprawdę tego budować, bo to generuje strasznie duże koszty, a nie daje praktycznie żadnych plusów z tego, tak? Jedyne co było tłumaczone, że mamy duże zoo i ludzie narzekają, że muszą przejść dużą odległość, tak? I oni się męczą i nogi ich bolą i są zmęczeni. Jest na to lepszy sposób. Ławki, po prostu więcej ławek, więcej punktów odpoczynku między tymi wybiegami. To rozwiąże problem. Naprawdę nie budujcie tych kolejek, bo ja nawet tego nie pokazywałam, tych kolejek. One są atrakcje tutaj transportowe. Ja robiłam próbę z pociągiem, z kolejką linową. Nie dość, że budowa tego to jest jakiś koszmar w ogóle. Przez to tutaj, że ten teren się zmienia nam. Dwa, to właśnie te strasznie duże koszty, a bardzo małe zadowolenie. Albo to kolejki są też długie, albo on nic nie widział, żadnego zwierzęcia. No ja się nie dziwię, że nie widział zwierzęcia, jak siedział w kolejce cały czas. No, można robić te kolejki przez wybiegi, żeby przechodziły, ale to trzeba najpierw zbudować kolejkę, całą infrastrukturę najlepiej, a dopiero później budować sobie na tym zoo. Także ja osobiście tego nie polecam, ale oczywiście sprawdźcie, przekonajcie się sami. Ja tutaj nawet nie wchodzę, bo nie mam po co. I pomniki. Pomniki to są, jeżeli mamy jakieś zwierzę bardzo długo w zoo i ono nie zostanie sprzedane ani wypuszczone na wolność, tylko sobie po prostu umrze, wtedy dostajemy pomnik i ten pomnik możemy postawić. To jest taka tabliczka mała, tak? Możemy to postawić gdzieś przy wybiegu, że tutaj żyła lwica, która miała tam, no ja akurat lwic miałam dużo takich, no, które tutaj po prostu w tym moim zoo umarły ze starości, bo mi było szkoda ich sprzedawać. No i ostatnio audiowizualne, to macie to samo, takie właśnie statystyki. No dobra, no tu chyba już więcej nic naprawdę nie ma co opowiadać. Wszystko już myślę, że pokazałam, najważniejsze rzeczy, a jeżeli chodzi o jakieś tipy z budowaniem wybiegów właśnie z terenami, czy innymi rzeczami w budownictwie, no to już w tych kolejnych odcinkach. Tutaj były takie naprawdę podstaw do tego, jak to zoo prowadzić, żeby nie zbankrutować i żeby wszyscy byli zadowoleni.
Ja się z Wami żegnam. Nagadałam się trochę dzisiaj. Mam nadzieję, że nie było zbyt chaotycznie i że w miarę wszystko było zrozumiałe. Jak macie pytania, to oczywiście ja chętnie na wszystkie odpowiem. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Bye bye!